Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was znowu, albo jeszcze raz, pyszne danie. I tym daniem będą pierogi z mięsa surowego, mielonego, na szybko i jeszcze raz zrobione. Ja w tym filmiku chciałam Wam pokazać jakby wszystko, to znaczy jak się robi i jak w środku ten pierożek wygląda. I chcę Wam powiedzieć, nie martwcie się, pierogi po 5-7 minutach będą gotowane w środku. Ciasto Wam się również nie rozgotuje, więc to było dla mnie najważniejsze, żeby Wam pokazać, że domowe jedzonko jest smaczne i wcale tak dużo czasu nie kosztuje. Dlatego ja do tej pory cały czas staram się dla Was szukać takie filmy, takie dania, po prostu, żeby były szybkie, w miarę proste do zrobienia. Dlatego jak staję, to Wam tłumaczę od początku do końca i pokazuję Wam to danie, jak ono wygląda. Mam nadzieję, że to widzicie, że tam nie ma nic sztukowania, kombinacji, wycinania za dużo. Staję, robię, pokazuję i wstawiam do internetu. Dlatego Wam powiem, że teraz już przejdę do tego mojego dania. I jeszcze jedno. Pisaliście, że to są jakieś plemieni, czy plemienie, czy piemienie. Nie wiem, jak to się nazywa. Wybaczcie, jestem Polką, wychowałam się w Polsce. Nie jadłam żadnych plemieni, czy piemieni. A nawet pierogów z mięsa surowego nie jadłam w żadnej restauracji i u nikogo. A więc ja zrobiłam po swojemu, ponieważ myślałam, jeżeli nam się coś usmaży w ciągu 5-7 minut, to również się ugotuje. A więc te pierogi 5-7 minut, zależy ile nałożycie, na przykład pół łyżki mielonego mięsa Wam się idealnie ugotuje. I proszę się tym nie przejmować. Pisaliście mi, ja tylko chcę zgotowanego. Oczywiście, ja też mam zgotowanego na moim kanale już, ale to jest inny rodzaj pieroga. A więc te nie dość, że są smaczne, są błyskawiczne do zrobienia. Przychodzicie do domu, nastawiacie sobie duży garnek wody z pół garnka takiego dużego, solicie, płaska łyżka soli i ona sobie pomalutku już się grzeje, ta woda. W międzyczasie robicie ciasto. Ciasto musi też 10-15 minut powstać. Doprawiacie sobie to mięso i już zaczynacie wałkować i te pierożki zawijać i gotować. Możemy sobie cebulkę usmażyć. Już też macie na moim kanale, jak usmażyć cebulkę, albo słoninę sobie usmażyć, a więc już wszystko macie na moim kanale. Do tego też i inne filmiki. Macie porobione już playlisty z zupami, z ciastami, z pączkami, torty, sosy, mięsa duszone, a więc naprawdę jest bardzo dużo wyboru, dlatego to wszystko posortowałam w różne playlisty, że jak wejdziecie, żebyście mogli mnie znaleźć, bo to jest najważniejsze, żebyście mogli sobie ugotować domowo i smacznie. Teraz biorę sobie jednego i pokażę Wam na przekroju. I oczywiście proszę zobaczyć, pokażę. Tutaj nieraz może wyleci troszeczkę soku, a więc to jest wszystko dobrze, tak powinno być. Teraz próbuję. Pycha. Po prostu są pyszne. Super. Czego chcieć więcej? I teraz jak można prosić o łapki, o suby, będę się bardzo cieszyła. I zapraszam do zrobienia. Naprawdę pyszne. I mam pół kilograma mąki. Do tego 1 łyżeczka soli. Do tego 1 całe jajko i 1 żółtko. Robię tak samo jak w tamtym właśnie pierwszym przepisie. Tak jest, tak po prostu jest najlepiej. Do tego łyżka oleju. Będzie ciasto wtedy smaczniejsze, bardziej elastyczne. Proszę się niczym nie przejmować i tak zrobić. Naprawdę będzie smaczne.
mieszamy. I tutaj teraz mam 250 ml wody ciepłej. Wlewam. I nigdy nie do końca, proszę zobaczyć, zawsze sobie troszeczkę zostawię, bo to zależy jakie jajko jest, czy duże, mniejsze, to wtedy Wam może być za rzadkie. Jeżeli na przykład będzie za gęste, to można zawsze dosypać. I teraz sobie mieszam, widzicie? Sobie tutaj mieszam i patrzę, że tutaj jest troszeczkę tak jakby suche, a więc wyleję wszystko i myślę, że będzie w sam raz. Mieszam i zaraz biorę na stolnicę i wyrabiam na stolnicy. Dlaczego zawsze piszę 50 gram mąki więcej? Ponieważ na podsypywanie tego ciasta również nam potrzeba troszeczkę mąki, żeby wyrobić to ciasto. I później do wałkowania troszkę. Na moim kanale macie również z maślanką ciasto na pierogi, też super. Jak nieraz robię sobie masło to ziołowe, to zostaje mi maślanka. No i wtedy robię sobie pierożki i proszę zobaczyć, fajnie wyrobione ciasto. Tak ma wyglądać, takie troszeczkę jakby elastyczne. Odstawiam. Mogę troszeczkę jeszcze obsypać mąką. I odstawiam na 15 minut. Teraz przechodzę do zrobienia sobie tego mięsa. Bierzemy sobie teraz pół szklanki bułki tartej. Około. I teraz zalewam to wodą. Można powiedzieć, że muszę jeszcze raz tyle samo wody nalać zimnej, co bułki. I odstawiam teraz. Ona musi tutaj sobie napęcznieć za ten czas. Teraz kroję sobie pół cebuli. Na dość drobną kostkę. Jak mamy troszeczkę szczypiorku, możemy dać z 5 cm tak troszeczkę szczypiorku, to Wam powiem, że będzie miało jeszcze lepszy smak. Płaska łyżeczka soli, przynajmniej na początek. Tu jest moja czubryca, ja dam z pół łyżeczki. Pieprz czarny z pół łyżeczki. Musi być na początek. Ja mam jeszcze kolorowy, dam troszeczkę kolorowego. Z 1/3 łyżeczki. Papryka. Mam słodką, z łyżeczkę. Nie przeszkadza, będzie fajny kolor. I pieprz ziołowy z pół łyżeczki. Jak nie macie czubrycy, to dajcie z łyżeczkę. A więc to mięso tutaj musi być już fajnie przyprawione. Naprawdę, to będzie tutaj smaczne. To ten cały pierożek będzie naprawdę bardzo smakował. Mieszamy to teraz. Ja mam wołowe z wieprzowym. I teraz daję jajko. Daję żółtko. Jak troszeczkę by było białka, no nie zaszkodzi. Mieszam. Teraz daję do tego tą bułkę. Daję z 2-3 kropelki magii, może 4. Naprawdę będzie lepszy smak. Kto nie lubi, nie używa magii, proszę zostawić. Jak już tak się dobrze to wymiesza, przechodzimy do próbowania, jak to smakuje, bo to musi być tutaj już smaczne, bo inaczej nie będą te pierogi smakowały. Próbuję już tu. Już tu jest super. Wiecie z czego? Troszeczkę tylko soli. Troszeczkę. Ja mam tą himalajską, ona jest słabsza. Teraz mogę sobie pokroić
cebulkę, albo cebulkę na polanie tych pierożków, albo mogę sobie troszeczkę boczku, albo słoniny pokroić do polania po pierogach. A więc zrobiłam to mięso, ciasto to z 5 minut trwało, ciasto jeszcze z 10 minut musi powstać. Teraz sobie zrobię cebulkę, pokroję już. I teraz Wam pokażę, cebulka już mi się usmażyła. Skwareczki się smażą tutaj, widzicie? A więc już też ciemnieją. To, co ja tutaj jeszcze daję, to jest z 1/3 łyżeczki tymianku. A więc jeżeli ktoś lubi, proszę dać, a nawet się nie wyczuje i będzie naprawdę smaczne. I proszę zobaczyć, tutaj mam już to ciasto. Tak wygląda. Elastyczne. I to jest idealne ciasto na pierogi. Ono nie może być twarde. To nie jest na makaron. Wymieszać, zagnieść, obtoczyć. I proszę zobaczyć, ja kiedyś robiłam tak, że ja robiłam sobie takie małe kuleczki i odrzucałam. Ja już miałam tą miarkę jakby w oczach czy w rękach. Wiedziałam, ile sobie jakby urwać tego ciasta. Ale ktoś z widzów napisał mi, że można zrobić coś takiego jak na kopytka, czyli wałkujemy sobie taki rulonik i sobie kroimy to na parę części, to ciasto. Odstawiamy, obtaczamy, odstawiamy i proszę zobaczyć, teraz każdy ten kawałek robimy sobie jak kopytka, czyli wałkujemy, taki rulonik robimy. A więc proszę zobaczyć w międzyczasie, już jak woda mi się zagotuje, mogę mieć już zrobionych z 15-20 pierogów i już tą pierwszą turę gotuję. W międzyczasie, kiedy te pierożki mi się gotują, robię sobie dalej. Zobaczcie, jak to szybciutko idzie. I na pewno chcemy, żeby te pierogi nam się nie kleiły, albo te placki po zrobieniu. A więc bierzemy sobie jakąś czystą ściereczkę i kładziemy tutaj albo tu. Tutaj nie musimy nawet podsypywać mąką później, jak odkładamy, ponieważ nie będą się kleiły. Bierzemy każdego placuszka i wałkujemy. Proszę zobaczyć, on jest tak cieniutki. I teraz przechodzę już do pokazania Wam, jak nakładać na ten pierożek. Bierzemy sobie placuszek, możemy go leciutko nawet tak rozciągnąć. I bierzemy taką płaską łyżkę albo takiej, to jest duża, ale nie za duża łyżka, a więc płaska. Jeżeli byście mieli dużą łyżkę, to dajcie pół. Ale trzeba nałożyć, ponieważ pierogiem trzeba się najeść. A więc dużo osób miało wątpliwości, czy ten pierożek będzie ugotowany. Dlatego proszę, zróbcie najpierw i nie miejcie wątpliwości, a naprawdę będzie super smakowało. Już zobaczcie sobie wpisy pod tym pierwszym moim numerem, numer 1, mój filmik. Ile jest tam fajnych wpisów. Naprawdę, powiem Wam, pierogi są super, szybko do zrobienia i wcale nie są aż takie drogie. Jeżeli by Wam się coś nie czepiało, czy by Wam się tutaj gdzieś nie kleiło, czy kleiłoby Wam się tu, to proszę bardzo, troszeczkę mąki dotknąć i robimy mąką. A więc pokażę jeszcze jednego na jednym i myślę, że już Wam to pokazałam. Zaraz pokażę, jak to gotuję. Ostatnio mi tak zaparowało, że nie mogłam siebie nagrać, jak jem, jak próbuję. A więc widzicie,
jak się chce zrobić perfekt, to nie zawsze wyjdzie. Mimo że człowiek się stara. By trzeba było mieć 2 kamery widocznie. Albo studio. Jeszcze się nie dorobiłam. Możliwe, że jak będzie lepsza zapłata na tym, kiedyś wam pokażę, ile zarabiam, to nie uwierzycie, że gdyby to nie było hobby, to by się nie opłacało. I teraz wam pokażę, że trzeba je leciutko zamieszać i niech one wypłyną. Po wypłynięciu dopiero teraz, jak one wypłyną, nastawiamy sobie 7 minut i to jest maksymalnie. Wyłączyło się i już wyciągam te pierogi. Żaden nie jest rozgotowany. To są naprawdę bardzo wdzięczne pierożki. I teraz tutaj nakładam parę pierożków. Oczywiście poleję cebulką i oczywiście skwareczki. I oczywiście proszę zobaczyć, pokażę, tutaj nieraz może wyleci troszeczkę soku, a więc to jest wszystko dobrze, tak powinno być. Teraz spróbuję. Pycha. Po prostu są pyszne. Super, czego chcieć więcej? W pół godziny do godziny pierożki są już naprawdę gotowe. Po prostu pyszne, niebo w gębie. Super. I teraz pokażę wam z miska te pierożki. Przyozdobione świeżym ogórkiem, pomidorkami. Myślę, że będzie do tego dobrze pasowało. A więc zapraszam was bardzo serdecznie do zrobienia.